Rosja ponosi potężną porażkę wizerunkową. Ten kraj bogaty w węglowodory musi szukać paliwa za granicą przez kolejne sukcesy dronopadu Ukrainy. Europa może uderzyć w zieloną falę z Chin, wojną handlową. Układ Europy z USA może obniżyć koszty atomu w Polsce. Jest 18 czerwca 2026 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Rosja szuka benzyny za granicą, a Ukraina straszy okupantów Krymu. Według źródeł Reutera Rosjanie będą zmuszeni do rozwoju importu benzyny drogą morską, aby poradzić sobie z niedoborami wywołanymi serią ataków dronopadu Ukrainy. Trwa też wojna psychologiczna, mająca wystraszyć okupantów Krymu. Reuters ustalił, że dostawy dotrą z Azji, z nieustalonego źródła. To dowód na to, że sytuacja w rosyjskim sektorze paliwowym może być gorsza niż rok temu, kiedy Rosjanie również zmagali się z kryzysem paliwowym przez dronopad, ale nie sięgnęli po taki import. Teraz może być inaczej. To skutek wielomiesięcznej kampanii ataków dronów i rakiet Ukrainy na infrastrukturę paliwową Rosji, czyli uzasadnione cele wojskowe. Skutek to utrudnienie logistyki wojennej i ograniczenie przychodów Kremla. Jednakże kryzys paliwowy przenosi się także coraz mocniej do życia codziennego Rosjan, którzy w ten sposób odczuwają na własnej skórze konsekwencje inwazji rozpoczętej w lutym 2022 roku. 18 czerwca doszło do kolejnego ataku dronów na moskiewską rafinerię naftową w dzielnicy Kapotnia. Wcześniejsze uderzenie sprzed kilku dni miało wyłączyć kluczową instalację przerobu ropy, o czym można dowiedzieć się z innego materiału podcastu Energy Drink, do którego załączam tutaj link. Ataki jak ten obniżają eksport i wydobycie ropy z Rosji, a także zagrażają narastającymi niedoborami na stacjach paliw w sezonie turystycznym i rolnym. Zakaz eksportu benzyny ma obowiązywać do końca lipca, ale może zostać przedłużony. Rosjanie, tak jak w poprzednich latach, korzystają już w tym sezonie z importu benzyny z Białorusi. W przeszłości importowali ją także z Kazachstanu. Jednakże te kraje według Reutera mają ograniczone moce przerobowe i nie pomogą, jeśli kryzys paliwowy w Rosji będzie postępował. Jednak również import benzyny drogą morską to rozwiązanie niepozbawione wad. Będzie kosztowne i związane z problemami logistycznymi ze względu na szok cenowy wywołany wojną w Iranie. Fakt, że Rosja, będąca kluczowym producentem węglowodorów, zamienia się w importera benzyny produkowanej z tych surowców, dowodzi, że jej pozycja w potencjalnych rozmowach o zakończeniu wojny będzie słabsza. Sytuacja Rosjan może być jeszcze gorsza, jeśli spełnią się groźby Ukrainy o przerwaniu mostu lądowego między terytorium Federacji Rosyjskiej a okupowanymi obszarami Donbasu oraz Krymu. Lider Tatarów krymskich Refat Czubarow ostrzegł Rosjan znajdujących się na okupowanym Krymie, że powinni jak najszybciej opuścić ten półwysep, a tamtejszych Tatarów wezwał do zabezpieczenia się na wypadek przeniesienia się tam walk. Teraz, jak sami widzicie, Krym w końcu stał się obszarem frontowym, a jego wyzwolenie spod okupacji rosyjskich sił jest nieuniknione, ocenił Czubarow. Nie trzeba chyba tłumaczyć, dlaczego nie będziecie mogli pozostać na ukraińskim Krymie. Nadal jednak możecie uniknąć nieuchronnej kary, jeśli opuścicie Krym na czas. Każdy dzień, w którym most kerczeński pozostaje sprawny, to wasza szansa na bezpieczne i dobrowolne opuszczenie Krymu. Wkrótce takiej możliwości nie będzie. Nie czekajcie, aż most kerczeński zostanie zburzony, a korytarz lądowy ostatecznie odcięty, ostrzegł. Słowa Czubarowa mogą być oczywiście elementem wojny psychologicznej prowadzonej skutecznie przez Ukraińców, której elementem mogą być też ustawiczne naloty dronopadu, uderzające coraz bardziej w życie codzienne Rosjan. To grunt pod przełom w rozmowach pokojowych. Po szczycie G7 we francuskim Evian, podczas którego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański uzyskał zapowiedzi nowego wsparcia jego kraju oraz nowych restrykcji wobec Rosji, doszło także do rozmowy telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem. 17 czerwca w Wersalu doszło też do podpisania porozumienia USA-Iran, dającego podstawy do otwarcia handlu przez cieśninę Ormus i zakończenia konfliktu. Prezydent Trump zadeklarował, że to rozstrzygnięcie ma mu dać możliwość skupienia się na negocjacjach pokoju na Ukrainie. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Zerowe cło. Układ handlowy Unia-USA przyjęty przez Parlament Europejski ma zawierać m.in. zerowe cło na towary związane z energetyką jądrową. To potencjalna obniżka kosztów projektu atomu na Pomorzu, a więcej na stronie energydrink.today.
Prąd do magazynu. Za kilka dni popłynie pierwsza energia z polskich wiatraków na Morzu Bałtyckim, poinformował prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Polska podłącza na Pomorzu kolejny magazyn energii, którego zadaniem będzie stabilizacja sieci w północno-wschodniej części kraju, a więcej na stronie energydrink.today. Spór o podatek. Rząd próbuje łatać bieżący deficyt kosztem funduszy, które w normalnych warunkach rynkowych pracowałyby jako capex na transformację energetyczną kraju. Grzmi o windfall tax Daniel Obajtek, biorąc stronę tych koncernów, które argumentują podobnie. Tragedia w Bytomiu. Nie żyje górnik poszkodowany w środę po południu we wstrząsie w prywatnej kopalni EcoPlus w Bytomiu. Ratownicy dotarli do niego wieczorem 17 czerwca. Akcja ratownicza została zakończona, poinformowali PAP, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego. Teraz wieści z Europy. Cłami w Chiny. Niemcy poparły inicjatywę Francji na rzecz przekazania Komisji Europejskiej narzędzi do blokowania nadmiarowego importu z Chin. Chodzi o cła oraz kwoty importowe. Chińczycy dominują w sektorach OZE i samochodów elektrycznych. Korekta odnawialna. Norweski Equinor, znany np. z projektu Baltic Pipe i dostaw gazu do Polski, ograniczył cel mocy odnawialnych do 2030 roku i zwiększył prognozę wydobycia gazu oraz ropy. Rozwijamy kilka ścieżek naraz: ropę i gaz, energetykę odnawialną i nowe rozwiązania niskoemisyjne, przekonywał prezes Anders Opedal. Cel mocy OZE 10 do 12 gigawatów w 2030 roku został wykreślony. Equinor porzucił też cel magazynowania od 30 do 50 milionów ton CO2 do 2035 roku. Przełom w G7. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz poinformował, że kraje G7 oraz USA rozpoczną produkcję komponentów obrony przeciwlotniczej oraz pocisków dalekiego zasięgu na Ukrainie. To sposób na wzmocnienie obrony tamtejszej energetyki przed atakami Rosji, ale i szansa dla całej Europy. Wkład europejski. Misja europejska Aspides może według Polski i Niemiec być podstawą do ochrony transportu ropy i innych towarów przez cieśninę Ormus w przyszłości, pod warunkiem, że układ z Iranem się utrzyma. Te kraje mogą też skorzystać na rozwoju eksportu węglowodorów irańskich. Jeszcze wieści ze świata. Dronopad w Moskwie. Fala dronów dotarła 18 czerwca nad stolicę Rosji, wywołując kolejny pożar w moskiewskiej rafinerii naftowej oraz ewakuację lotniska Szeremietjewo. Władze lokalne informują o zestrzeleniu 43 dronów. Rafinerie to uzasadnione cele wojskowe. Skazani na eksport. Dane banku PKO pokazują, że Chiny zmniejszają sprzedaż samochodów i materiałów budowlanych na rynku krajowym o kilkanaście procent. To jeden z powodów rozbuchanego eksportu surowców czy samochodów elektrycznych. Gospodarka państwa środka nie może się wciąż przestawić na konsumpcję wewnętrzną, więc zalewa świat towarem. A więcej na stronie energydrink.today. Zagadka gospodarcza. Nowy szef amerykańskiej rezerwy federalnej Kevin Warsh ocenił, że gospodarka USA ma silną bazę produkcyjną, ale jest pod wpływem szoku inflacyjnego wywołanego wojną w Iranie. Odmówił jasnej deklaracji na temat polityki stóp procentowych. Jest podpis. Prezydent USA Donald Trump podpisał w Wersalu memorandum z Iranem. Ropa Brent tanieje do $78 w nadziei na wznowienie ruchu przez cieśninę Ormus. Ma ona zostać otwarta od 19 czerwca. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.